E, Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na webinarze poświęconym pracy doktoranta, a dokładnie ile doktorant powinien pracować, a ile powinien odpoczywać. Spotykamy się akurat 30 kwietnia, tak naprawdę w przedbiegach majówki, a więc tego odpoczynku, zasłużonego odpoczynku. Serdecznie, tym bardziej serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie panią profesor Katarzynę Oknik, profesor nauk rolniczych, dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownika Katedry Biochemii i Toksykologii. Witam serdecznie. Witam serdecznie profesora Konrada Walczuka, adwokata, profesora Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, doktora habilitowanego nauk prawnych, kierownika Katedry o Państwie i Prawie. Witam serdecznie panie profesorze. Witam serdecznie dr Joannę Smolarczyk, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, psychiatrę, asystentkę naukowo-dydaktyczną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczącą Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, członkini Rady Narodowej Akademii Wymiany Akademickiej. Witaj. Witam serdecznie, dzień dobry. I witam serdecznie magister Barbarę Pietrzyk-Tobiasz, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych, aplikantkę radcowską, wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przewodniczącą Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zastępcę Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Witam serdecznie. Praca doktorska jest to taka podróż, która co do zasady powinna trwać 4 lata. Składając rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów, doktorant kończy kształcenie w szkole doktorskiej. Po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej możliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Oczywiście najistotniejsze jest terminowe zakończenie wspomnianej podróży, czyli ukończenie szkoły doktorskiej, a następnie obrona doktorska. Niemniej istotne jest to, co tak naprawdę dzieje się w międzyczasie, bo w całym procesie pracy doktorskiej ważna jest dla doktoranta realizacja potrzeb, kompetencji, pokrewieństwa, jak i również autonomii. Wielu z nas zapewne ma pewne przekonania, czy też wyobrażenia o pracy doktoranta. Najczęściej wyobrażamy sobie, że doktoranci, przynajmniej z tych nauk chemicznych, tak, siedzą godziny w laboratoriach. Prawnicy czytają tony artykułów naukowych, a pozostali pracują dzielnie nad swoimi badaniami. Jednak tak naprawdę ile doktorant powinien pracować? Czy rzeczywiście doktoranci są zobowiązani w ramach kształcenia w szkole doktorskiej do uczestnictwa w zajęciach, oprócz tego do prowadzenia badań naukowych, do pisania artykułów, przygotowywania prezentacji, uczestnictwa w konferencjach naukowych, składania wniosków o granty naukowe, granty badawcze? Basiu, czy mogłabyś jako tutaj doktorantka odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście ten biedny doktorant, oprócz tego, że musi czynnie uczestniczyć w zajęciach, musi spełniać też inne kryteria? Dziękuję za to pytanie. Ja się na nie postaram odpowiedzieć zarówno jako osoba, która zajmuje się takimi kwestiami pod kątem prawnym w ramach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, jak i doktorantka, która paralelnie jakby uczestniczy w tym całym procesie kształcenia. I na początku musimy pamiętać, że w całym tym procesie kształcenia doktoranta istotne znaczenia mają, w zasadzie fundamentalne znaczenie mają 2 dokumenty. Pierwszym dokumentem jest indywidualny plan badawczy i drugim dokumentem jest program kształcenia. I te 2 dokumenty tak naprawdę wyznaczają nam całe ramy kształcenia doktoranckiego. Indywidualny plan badawczy to jest taki dokument, który zawiera taką rozpisaną, uszeregowaną w takie ramy czasowe pewną listę zadań badawczych, aktywności badawczych, które właśnie mają służyć
bezpośrednio lub pośrednio w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. I to, co tam doktorant sobie przyjmie, to jakby wyznacza też pewien rytm jego pracy. I oczywiście to nie jest tak, że ten dokument jest sporządzony przez doktoranta dowolnie. On ma swoje umocowanie w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która nam dość lakonicznie mówi o tym, że tak naprawdę jedynym obligatoryjnym elementem tego planu jest właśnie harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. I ustawa stanowi, że to jest w szczególności ten element, który powinien się znajdować, co pozwala nam na przyjęcie w ramach regulacji wewnętrznych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów różnego rodzaju doprecyzowywania tego, co powinno się w takim indywidualnym planie badawczym znaleźć. I przykładowo w szkole doktorskiej, w której ja się kształcę, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest to uregulowane w taki sposób, że regulamin rzeczywiście wymienia takie pewne punkty, które muszą się znaleźć, powiedzmy przygotowanie kilku artykułów naukowych w danym okresie, złożenie wniosku grantowego, czy uczestnictwo w jakichś tam konferencjach naukowych o różnej randze, to już też zależnie od doktoranta. I to też jest troszeczkę uregulowane w ten sposób, że takie jeszcze bardziej precyzyjne regulacje wyznaczają właściwe rady instytutów, które znają pewną specyfikę danej dyscypliny i też wiedzą, jakie tutaj te aktywności naukowe byłyby rzeczywiście adekwatne, bo całkowicie czymś innym jest przygotowanie rozprawy doktorskiej z nauk prawnych, gdzie no tutaj mamy głównie analizę aktów prawnych, orzecznictwa, literatury, na tym jakby skupia się ta cała taka praca badawcza, a co innego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, powiedzmy, czy z nauk rolniczych, chemicznych, fizycznych, gdzie tutaj jest ta praca bardziej eksperymentalna i na tym właśnie muszą się skupić ci doktoranci. Więc tutaj taką podstawą tego, co tak naprawdę powinno znajdować się w tym indywidualnym planie badawczym, jest ustawa, jest regulamin szkoły doktorskiej, ewentualnie jakieś inne regulacje wewnętrzne, ale to jest ta nasza podstawa, którą no my jako doktoranci też sami trochę wyznaczamy sobie to, w jaki sposób i z jakim natężeniem będziemy pracować. Oczywiście tutaj jest kluczowa rola promotora, który nad tym czuwa, który też jest dla nas taką pomocą, która nam powie, że te zadania dobrze jest wykonać w tym momencie, później będziemy robić to, te aktywności jest dobrze podjąć w tym momencie. Ja na przykład wychodziłam z tego założenia, akurat wtedy, kiedy ja głównie skupiałam się na realizacji różnego rodzaju takich właśnie tych aktywności, może nie bezpośrednio związanych z samym pisaniem rozprawy, ale właśnie jakby towarzyszących przygotowywaniu rozprawy, przypadło w dużej mierze na okres pandemii COVID. I z jednej strony to było też wyzwanie, ale mi to też pomagało właśnie w taki sposób, że w tym momencie ja napisałam praktycznie zasadniczą większość artykułów naukowych, które później, kiedy zostały wysłane do czasopism, przechodziły przez bardzo długie też te procesy recenzyjne i przyjmowania tych artykułów, więc to też są bardzo ważne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę przy sporządzaniu indywidualnego planu badawczego, więc tutaj wydaje mi się, że to jest taka kluczowa rola doktoranta, jak sam sobie troszeczkę rozplanuje pracę nad tą rozprawą. Też musimy pamiętać, żeby robić to w taki sposób z jednej strony możliwy do weryfikacji, ale z drugiej taki elastyczny, tak, żeby nie narzucać sobie takich terminów, których nie jesteśmy w stanie zrealizować, nie jesteśmy w stanie, różne okoliczności mogą się zdarzyć, które mogą wpłynąć i nam to po prostu utrudnić i wtedy no, jakieś potencjalne problemy z modyfikacją tego indywidualnego planu badawczego wchodzą w grę i tak dalej, więc to jest też no, z mojej perspektywy takie właśnie istotne, no właśnie mówię na tym przykładzie i doświadczeniu swoim, gdzie rzeczywiście bardzo dużo tych zadań przypadło na tą pandemię COVID i może mnie to aż tak bardzo nie dotknęło, bo jak prawnicy dobrze wiedzą, Lex i Legalis to są powszechnie dostępne systemy, gdzie naprawdę skarbnice wiedzy można znaleźć. Tym no, w innych dyscyplinach to naprawdę był bardzo duży problem i też tutaj z perspektywy takiej pracy rzecznika zmagaliśmy się z takimi problemami, że doktoranci zgłaszali się z problemami, jeśli chodzi o realizację indywidualnego planu badawczego.
I troszeczkę się tutaj już rozwiodłam nad tym indywidualnym planem badawczym, a nie powiedziałam jeszcze nic o programie kształcenia, który jest drugim bardzo istotnym dokumentem, a też który w pewien sposób wyznacza nam te ramy kształcenia. I tutaj tak naprawdę wszystko też zależy od tego, jakie zasady są przyjęte w danym podmiocie prowadzącym kształcenie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w mojej szkole przyjęto takie założenia, że więcej było tych zajęć na pierwszym roku, na drugim roku, tak żeby już te ostatnie lata rzeczywiście zostały, żeby doktoranci mogli się skupić już na tej finalizacji tego sporządzenia sprawy doktorskiej, co uważam, że jest rozwiązaniem takim dość sprzyjającym doktorantom i żeby najpierw tą bazę wiedzy, pewny warsztat metodologiczny zdobyć już na samym początku, wyszlifować go, udoskonalić, żeby już móc skupić się na sporządzeniu rozprawy. I oczywiście ten program kształcenia, on nam wyznacza to, w jakich zajęciach powinien uczestniczyć doktorant, jaki jest sposób ich zaliczenia, czy są możliwe jakieś inne formy zaliczenia danego przedmiotu, więc to też będzie wpływało w bardzo istotny sposób na to, ile czasu i jaką pracę będzie musiał poświęcić doktorant i jaką będzie musiał włożyć w realizację tego programu kształcenia. Oczywiście to też jest bardzo indywidualne, jeśli chodzi o daną osobę, bo poza samym, powiedzmy, fizycznym uczestnictwem w danych zajęciach, no to na ile się przygotowujemy, jak się przygotowujemy, ile potrzebujemy na to czasu, jest rzeczą bardzo, bardzo taką indywidualną, osobistą, ale to też coś, co wyznacza nam ten nasz cykl pracy, więc doktorant musi w mojej ocenie wykazać się troszeczkę takim właśnie umiejętnością zarządzania swojego czasu, zarówno żebyśmy mogli realizować ten indywidualny plan badawczy, który z roku na rok coraz jakby silniej musimy się wdrożyć, żeby go realizować, no i z drugiej strony ten program kształcenia, który też musimy założyć, zwłaszcza, że większość doktorantów, wydaje mi się, że jest to dość powszechne, też podejmuje inne jakieś rodzaje pracy zarobkowej, czy to na uczelni, czy to w innego rodzaju jakiejś działalności, więc to musimy się też wykazywać tym, żeby umieć znaleźć taki złoty środek, żeby to realizować, żeby to wszystko było realizowane bez uszczerbku na jakości, no i żebyśmy mogli jednocześnie te wszystkie swoje aktywności pogodzić. Dziękuję, Basiu. Tak jak wspomniałaś o regulaminie szkoły doktorskiej, jak i również programie kształcenia, o indywidualnym planie badawczym, ustawa zobowiązuje doktoranta, aby postępował właśnie zgodnie z tymi trzema aktami, a więc regulaminem szkoły doktorskiej, indywidualnym planem badawczym i realizował program kształcenia, zaś niewywiązywanie się z tych obowiązków stanowi fakultatywną przesłankę skreślenia z listy doktorantów. Należy też mieć na uwadze, że niektóre zajęcia odbywają się nieregularnie, a ponadto przygotowanie doktoratu często wymaga też i wyjazdów studyjnych, kwerend, może i staży, czy przypisy wewnętrzne danej szkoły doktorskiej, bo jak wiemy, ustawodawca tutaj założył dużą autonomię szkoły doktorskiej, powinny właśnie regulować kwestie czasu pracy doktoranta, tak ustanawiając pewne minimum i maksimum, czy też ona powinna być ustalana z samym promotorem, tak, na linii doktorant-promotor. Prosiłabym tutaj może panią profesor Katarzynę Ochnik, która jest dyrektorem szkoły doktorskiej. Dziękuję. Pani Małgorzato, Szanowni Państwo, faktycznie ustawa nie określa czasu pracy doktoranta i też jakby ustawa daje pełną autonomię do tego, jak będzie to skonstruowane i czy w ogóle pojawi się taki zapis w regulaminie szkoły doktorskiej. Może pojawić się, ale też nie musi. Ja uważam, przynajmniej kierując już kilka lat szkołą doktorską, że tak naprawdę doktorant, skłaniając się właśnie ku takim rozwiązaniom jak szkoła doktorska, jak realizacja swoich badań naukowych, to są bardzo świadomi ludzie.
Przynajmniej tak jak ja to obserwuję, przychodzą to kandydaci, którzy mają pełną świadomość tego, czego oczekują i jak chcą kierować swoim losem, swoją przyszłością. I to są naprawdę już potencjalni naukowcy. Przynajmniej ja widzę w naszych doktorantach potencjał bardzo duży i myślę, że takie zmuszanie jest niekonieczne, choć muszę Państwu powiedzieć, że w regulaminie naszej szkoły doktorskiej, bo wiadomo, regulaminy powstawały dosyć dawno, to już był czas, kiedy powstawały szkoły doktorskie w 2019 roku. I troszkę wydaje mi się, że taką naleciałością jeszcze z czasów, kiedy to były studia 3. stopnia, kiedy przyjmowaliśmy tych doktorantów w dosyć dużych liczbach. Troszkę było to inaczej. Sugerując się opiniami promotorów, kierowników katedr, dziekanów, że tak naprawdę bardzo często bywało tak, że ci doktoranci, ja wiem z czego to wynikało, to już jest inna kwestia, zaraz też o tym powiem, że ci doktoranci przychodzili, często praktycznie ich nie było, bo było różnie, prawda? Ci doktoranci musieli szukać różnych źródeł utrzymania, bo też byłam doktorantką i wiem, jakie to były trudne czasy, dzisiaj też nie są łatwe. I w naszym regulaminie taki zapis na przykład pojawił się, jak doktorant powinien, wymaga się, czy sugeruje się obecność w miejscu realizacji badań, co wynikało z faktu, żeby nie okazywało się, że promotor na przykład, kiedy doktorant rozpocznie badania, są to badania często polowe, laboratoryjne, że skłaniając się ku zarobkowaniu będzie, powiedzmy, promotor zmuszony prosić kogoś o kontynuację badań, czy też ewentualnie sam będzie musiał. Taki zapis widnieje, choć nie ukrywam, że to jest z perspektywy czasu, obserwując martwy zapis, bo takich potrzeb nie ma, ani egzekwowania, bo doktoranci są to młodzi naukowcy, którzy wiedzą, co mają robić i tak naprawdę ten czas pracy sami sobie ustalają i tak to powinno wyglądać, bo praca naukowa, jest to pracą nienormowaną, więc czasem te badania musi prowadzić za granicą w porozumieniu z zespołem, czasem musi prowadzić na wyjeździe polowym, czasem musi pojechać w teren, innym razem być w laboratorium. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taka kwestia, którą powinien ustalać przede wszystkim z promotorem, ale też bardzo często jest tak, że i z kierownikiem katedry, prawda, bo pytanie też może ja odwrócę, jaka jest idea samej szkoły doktorskiej, jaki jest cel prowadzenia szkoły doktorskiej i kogo my chcemy tak naprawdę wykształcić. Celem naszej szkoły doktorskiej jest przyjęcie doktorantów, kandydatów, w których zauważymy ogromny potencjał naukowy i zechcemy ich włączyć w swoje zasoby kadrowe. Taka jest nasza idea. Nie przyjmujemy bardzo wielu doktorantów, bo zwykle corocznie to jest to około 14 miejsc w naszej szkole, łącznie na 7 dyscyplin oraz kilka miejsc, wiadomo, jeśli są doktoraty wdrożeniowe. To jest jakby inna kwestia, doktoraty wdrożeniowe. I staramy się stworzyć takie narzędzia, aby móc zauważyć, że w tym człowieku bardzo duży potencjał naukowy i przyjąć go potem do pracy. I nie ukrywam, że to się nam udaje, ponieważ w naszych szeregach są już nasi doktoranci jako pracownicy na pół etatu, niektórzy już są na całych etatach. W związku z tym też ten zapis był w takim zamyśle, aby nie zamknąć doktoranta hermetycznie wyłącznie w duecie ze swoim promotorem. Po to, aby ten doktorant otwierał się na prace zespołowe, na pracę w jednostkach, na również współpracę z kierownikiem, bo wiadomo, żeby zatrudnić doktoranta, to rekomendacja promotora jest bardzo istotna, niemniej jednak rekomendacja zespołu badawczego, czyli katedr, zakładów, instytutów, jak również samego kierownika jest też bardzo istotna. Stąd zależało nam, żeby stworzyć taki model szkoły, gdzie doktoranci będą bardzo włączani w prace zespołowe, w interdyscyplinarne projekty. Stąd myślę, że trudno mówić i wyznaczać, ile czasu powinien pracować doktorant. On sam wie.
On musi to wyczuć. Jeśli to wyczuje, to dołączy po prostu do pracy naukowca. Jeśli poczuje ten flow naukowy, to będzie tutaj z nami. Także trudno jest. A powiedziała pani Małgorzata, że ten biedny doktorant musi robić to i to. Oni nie są biedni, oni chcą. Oni naprawdę bardzo chętnie to robią i wręcz czasem mam wrażenie, że jest taki wyścig, kto więcej i kto lepiej, prawda? Także to są młodzi ludzie z wielką energią, z wielkim potencjałem i naprawdę góry przenoszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo i to najważniejsze. Tak jak ja chyba mam problemy z siecią, mam nadzieję, że mnie słychać. Jak tutaj słyszymy, istotne jest to określenie też zasad współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem. Promotor sprawuje opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Mamy wpisane w ustawie, że jest to opieka naukowa. Natomiast tutaj okazuje się, że ten wybór promotora jest kluczowy dla kształcenia doktoranta. Tak, bo on otrzymuje tą pomoc merytoryczną ze strony swojego opiekuna, ale też promotor czuwa nad doktorantem. Jednocześnie też doktorant otrzymuje wsparcie od promotora, ale również i promotor czerpie z tej współpracy z doktorantem. Czym kierować się wobec tego przy wyborze promotora? Jak mądrze wybrać promotora? I czy w dzisiejszych czasach jest możliwe, żeby stworzyć taką linię współpracy młody badacz a mentor? W jaki sposób w ogóle promotor wdraża doktoranta w to środowisko naukowe? Panie profesorze, wywołuję przed tablicy. No, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja trochę jakiś czas temu już robiłem doktorat, czasy się pozmieniały. Powiem Państwu, jak to za moich czasów się mówiło, żeby wybrać takiego promotora, który niekoniecznie będzie pomagał, byleby nie przeszkadzał. I myślę, że to wcale nie jest takie głupie, bo z jednej strony promotor faktycznie może pomóc, może wprowadzić w środowisko, może ze swojego doświadczenia dużo przekazać, ale z drugiej strony to wcale nie musi tak być. Czasami promotor może być niewiele mądrzejszy niż doktorant, który na przykład zdobywa doświadczenie praktyczne. Ja mówię ze swojego punktu widzenia, z punktu widzenia prawnika. Moją doktorantką jest pani Małgorzata, która zdobywa doświadczenie bardzo mocne, merytoryczne w bardzo poważnej instytucji. Kształtuje się tam jako prawnik. Jest już ukształtowana jako prawnik i ja jako promotor mogę co najwyżej właśnie stricte w tych naukowych sprawach jakoś ją prowadzić, bo w prawniczych może już nie do końca. Myślę, że w innych dyscyplinach jest podobnie. Z drugiej strony bardzo chyba brakuje nam wszystkim takiej relacji ze starego uniwersytetu, jak czytaliśmy w książkach albo słuchaliśmy naszych starych profesorów. Ja miałem to szczęście, że moi profesorowie to byli profesorowie czasami jeszcze przedwojenni, to byli profesorowie, których profesorowie tworzyli teorie, z których my się uczyliśmy. Możemy powiedzieć, że ja, moi koledzy, koleżanki, możemy powiedzieć, że jesteśmy wnukami największych umysłów europejskich z zakresu prawa, czy na przykład filozofii prawa. Tego teraz może brakuje, tak, mam wrażenie, że może brakować, ale z drugiej strony, no właśnie, to jednak doktoranci przyjmują więcej na siebie, tak jak pani profesor mówiła, więcej przyjmują na siebie tej zadań, które są związane z kształceniem. Ja przepraszam za swój głos, czuję, że coraz słabiej mówię, ale jestem trochę chory i może skrzeczy. Nie wiem, jak Państwo to w ogóle słyszycie, jak to jest. Jest okej, tak? Bo jak ja siebie słyszę, to sobie się nie podoba mi się mój głos. Pani Małgorzato, czy coś jakoś może doprecyzuje Pani? Czy coś jeszcze powiedzieć, czy na tym skończyć?
Myślę, że wystarczy. Ja bym dodała coś jeszcze. O, bardzo proszę, pani profesor. Ja pamiętam taki model, przynajmniej u nas funkcjonował jakiś, jeszcze zanim szkoły doktorskie były, jak rekrutowało się na studia 3. stopnia, to jeszcze były tamte czasy, kiedy to promotora jakby otrzymywało się z przydziału, czyli była lista kandydatów na promotorów, którzy najczęściej uzyskali stopień samodzielności doktora habilitowanego, no i tak bywało, że doktorant dostawał promotora z przypadku. To było zupełnie dla mnie sprawa taka, nie do końca tak powinno być. Natomiast dzisiaj myślę, że ten wybór promotora, przynajmniej w naszej szkole doktorskiej, jest absolutnie pozostawiony doktorantowi, bo uważam, że absolutnie nie można narzucić doktorantowi promotora. To doktorant ma wskazać, z kim chciałby współpracować. Bardzo często, jak obserwuję, są to promotorzy, którzy już wcześniej podjęli współpracę z kandydatem w ramach na przykład kół naukowych. I szczerze powiem, obserwując ten rozwój naukowy, tą realizację indywidualnych planów, wtedy, kiedy właśnie ten duet jest bardzo mocno sprawdzony jeszcze wcześniej, obserwuję naprawdę świetną współpracę, która gdzieś tam wcześniej już się rozpoczęła. Nie jest to regułą, że brak wcześniejszych współprac nie zaowocuje doskonałym, że tak powiem, doktoratem i współpracą, bo też takie się zdarzają i są i podejmują, że tak powiem, współpracę od początku, że tak powiem, przyjęcia się do szkoły doktorskiej doktoranta. Natomiast uważam, że warto jednak wcześniej już tę współpracę nawiązywać i doktoranci, przynajmniej u nas, ponieważ proces rekrutacyjny sam w sobie w jakiś sposób już sugeruje, że doktorant musi być świadomym tego, co go czeka, to, że to jest praca naukowa i musi jakby ten potencjał naukowy troszeczkę wykazywać. W związku z tym właśnie są to najczęściej kandydaci, którzy wcześniej byli w kołach naukowych, już jako studenci uczestniczyli w konferencjach studenckich, innych, realizowali się już na szczeblu naukowym właśnie pod opieką naukową, prawda? Także to wydaje mi się, że jest bardzo trafione i ci ludzie już wiedzą, z czym tutaj się mierzą i to są tacy pasjonaci wówczas. Ja jeszcze, jeśli można bym dodał, to pani profesor bardzo fajnie powiedziała o tym, że to teraz wybierają doktoranci promotorów. Wcześniej to promotorzy wybierali doktorantów. Tak. To jest ta różnica. Dokładnie, to zainteresowanie było inne, prawda? No właśnie. Zdarzało się, że jeden doktorant czy absolwent otrzymywał propozycję od 2 czy od 3 profesorów i on wtedy, i to była jedyna szansa tak naprawdę wyboru, ale nie dało się wybrać w ten sposób, że się wybrało profesora i się do niego poszło i powiedziało: panie profesorze, pani profesor, wierz mnie. No tak. Trochę się to pozmieniało. Pozmieniało się zupełnie inaczej, tak. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście pewne zmiany może są akurat na korzyść, tak? Bo jeżeli ktoś już wie, w jakim kierunku chciałby pójść, to wcześniej jest powinna być publikowana lista potencjalnych promotorów razem z zainteresowaniami badawczymi i wydaje mi się, że to jest też pomocne, ponieważ nie każdy przyszły doktorant pochodzi z tej uczelni macierzystej, a więc tam właśnie kończy i broni i magistra, tak? Ludzie też teraz dosyć mocno się przemieszczają, więc to też jest taki wyznacznik, że wiem, do kogo się zwrócić, ponieważ profesor będzie moim mentorem właśnie w tej konkretnej dziedzinie, gdzie jestem zainteresowana prowadzić badania naukowe. Bardzo proszę, pani profesor. U nas to się do końca nie sprawdziło. Ja na samym początku publikowałam taką listę kandydatów na promotorów przez jakieś 2-3 lata funkcjonowania szkoły doktorskiej. Natomiast tak naprawdę niewiele, że
że tak powiem, współprac powstało w ramach właśnie tej opublikowanej listy, ponieważ doktorant tak czy inaczej jakby swoją ścieżką wolał indywidualnie to załatwiać i pomimo opublikowanej listy do nas trafiały regularnie zapytania. Po prostu na skrzynkę mailową, interesuje się takim i takim tematem, bo tutaj nie jest do końca doprecyzowane, czy moglibyśmy pomóc. I wpadliśmy na taki pomysł, aby po prostu na naszej stronie szkoły doktorskiej taką zajawkę opublikować, że jeśli ktoś jest zainteresowany kształceniem w naszej szkole doktorskiej, oczywiście mamy 7 dyscyplin, to prosimy o kontakt z biurem i wtedy ewentualnie z wysłaniem potencjalnego zainteresowania tematyką i wtedy my wiemy, że to jest na przykład tematyka inżynierii mechanicznej, wówczas przesyłamy to do przewodniczącego dyscypliny i przewodniczący dyscypliny wie, kto się daną specyfiką badań zajmuje, kto mógłby i wtedy robi taki rekonesans w obrębie swojej dyscypliny czy na posiedzeniu, że jest kandydat na przykład z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, interesuje się tym i w ten sposób udało nam się już naprawdę kilka takich par, że tak powiem, powiązać ze sobą promotora z doktorantem, tak, i już to się, mówię, większy sukces osiągaliśmy tego typu metodą, czy z zagranicy na przykład doktoranci również tę drogę wybierają. Dziękuję bardzo. A więc okazuje się, że już na tym wczesnym etapie przygotowania się do uczestnictwa w procesie rekrutacji powinniśmy poszukać informacji na temat potencjalnego promotora, wybrać oczywiście temat, no i przede wszystkim zapoznać się z zasadami rekrutacji, programem kształcenia i tymi zasadami, które obowiązują w konkretnej szkole doktorskiej, bo tak naprawdę ustawa nie konkretyzuje wielu rzeczy, pozostawia do decyzji szkoły doktorskiej, a więc niekoniecznie pewne zasady, które obowiązują w tej szkole doktorskiej, będą obowiązywały w tej szkole, do której chcielibyśmy się zrekrutować. Wobec tego, gdzie szukać informacji na ten temat, jak zorientować się, że w danej szkole czy też w instytucie ta realizacja naszych akurat konkretnych badań naukowych, naszych planów naukowych będzie w ogóle możliwa, czy w ogóle będziemy w stanie podołać właśnie wszystkim wymaganiom, patrząc na program kształcenia, na przykład pracując zawodowo, czy jednak, bo wydaje się, że takie pójście na żywioł nie będzie dobrym rozwiązaniem. Asiu, poprosiłabym Cię o taką podpowiedź dla przyszłych doktorantów i tych, którzy myślą aplikować kiedyś do szkoły doktorskiej. Dziękuję za to pytanie. No ja myślę, że takim podstawowym źródłem informacji jest oczywiście dla nas wszystkich i doktorantów, i kandydatów na doktorantów internet. I takie wstępne rozeznanie warto zrobić za pośrednictwem właśnie internetu, komunikatów zamieszczanych przez dane szkoły doktorskie w tych podmiotach, z którymi ewentualnie współpracą jesteśmy zainteresowani. Natomiast nic tutaj nie zaskoczy chyba nikogo moja wypowiedź, że nic tutaj nie zastąpi takiej rozmowy twarzą w twarz z tym potencjalnym już promotorem, który padł tutaj w tej dzisiejszej rozmowie już wiele razy, ale rzeczywiście postać promotora dla doktoranta jest postacią najważniejszą bądź jedną z najważniejszych przez te 4 lata kształcenia. Więc żeby omówić ten dokładny kształt współpracy, ocenić zbieżność naszych celów, zarówno naukowych, jak i innych celów kształcenia rozwojowych, to myślę, że tutaj na pewno, tak jak powiedziałaś, nie jest dobrą decyzją pójście w ciemno, tak? I ten wybór promotora, co za tym idzie też jednostki, tak? Bo promotor w danej jednostce pracuje i może nam zaproponować tą współpracę w trakcie kształcenia. To jest jedna z najważniejszych decyzji tak naprawdę dla doktoranta. To są 2 takie ważne decyzje na początku. Obszar badań, w którym chcemy się poruszać, i promotor, któremu chcemy zaufać, któremu chcemy powierzyć też te nasze 4 lata pracy. Więc myślę, że strony internetowe powinny nam dać tylko taki
wstępny obraz tego, w ogóle jakie mamy możliwości, gdzie, z kim możemy chcieć się skontaktować, ale później już osobista rozmowa z promotorem. No tutaj też, tak jak powiedziała pani profesor, ja ze swojej uczelni, czyli ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mam takie doświadczenia, że większość doktorantów to są jednak osoby, które gdzieś wcześniej już z danym człowiekiem, czyli tym potencjalnym promotorem, prowadziły badania naukowe w czasie studiów w ramach studenckich kół naukowych, tak? Czyli rzadko się zdarza, choć oczywiście zapraszamy kandydatów z całej Polski, jesteśmy na to bardzo otwarci, również kandydatów z zagranicy, bo mamy Międzynarodową Szkołę Doktorską, ale jednak przeważająca część doktorantów to są osoby, które już ze swoim promotorem miały okazję współpracować, bo to jest bardzo ważna decyzja i mało kto się decyduje na tą współpracę, jeżeli nie miał okazji z tym opiekunem już wcześniej przy jakimś projekcie naukowym współpracować, więc oczywiście zachęcam, żeby szukać tych informacji w internecie, żeby sprawdzać jak największą ilość opcji, ale weryfikować już osobiście podczas rozmowy z tym naszym potencjalnym promotorem, z którym będziemy, tak jak mówię, te 4 lata i oby 4 lata, bo tutaj też jestem oczywiście fanką terminowego składania rozprawy doktorskiej, ale są to dla większości doktorantów przynajmniej 4 lata pracy, więc ten wybór jest naprawdę ważny. Myślę, że warto wybrać osobę, z którą już mieliśmy okazję współpracować wcześniej. Gdybym jeszcze ja mógł kilkę, tutaj to też są różne ośrodki, różna specyfika poszczególnych ośrodków. Na przykład u mnie na mojej uczelni wybierałem doktorantkę spośród 4 doktorantów, z których żaden nie był z naszej uczelni. Także to są różne okoliczności. Ja właśnie jestem takim przykładem. Rzeczywiście nie jestem absolwentką jeszcze Akademii Sztuki Wojennej. Natomiast specyfika mojej pracy zawodowej, która łączy się właśnie z bezpieczeństwem, z projektowaniem aktów, wszystkim, co łączy się z zwierzchnictwem nad siłami zbrojnymi, właśnie dotyka tego tematu i w szczególności prawa konstytucyjnego. Dla mnie jest to duży plus, ponieważ na doktoracie zajmuję się tym tematem, tymi zagadnieniami, którymi zajmuję się w pracy zawodowej, więc moja głowa, moje myśli cały czas są gdzieś w tym temacie. Dlatego padł wybór na Akademię Wojskową i na profesora, który jest kierownikiem katedry, który prowadzi zajęcia właśnie z prawa konstytucyjnego. Powiedzieliśmy już wiele o obowiązkach doktorantów, o tym... Pani Małgosiu, pani profesor bardzo chciałaby coś powiedzieć. Jeszcze chciałam tylko dodać jedno, że wcale ta nieznajomość wcześniej doktoranta z promotorem wcale nie oznacza brak sukcesu, bo takie też sytuacje są i że zresztą Państwo jesteście przykładem. Natomiast tutaj warto też dodać jedną bardzo istotną kwestię, bo tak sobie mówimy tutaj cały czas pozytywnie, że warto tego promotora wybrać i tak dalej, dążymy do tego, ale realia są takie, że zdarzają się sytuacje, kiedy to niestety, ale ta współpraca czasem nie układa się tak, jak chciały obydwie strony. I na to też są, i uważam, że tutaj rolą jest szkoły doktorskiej, dyrekcji, aby tak rozwiązać te sprawy, aby ten doktorat był realizowany, czy poprzez modyfikację indywidualnego planu badawczego, czy też poprzez nawet zmianę promotora, bo przecież ustawa zakłada takie możliwości i nie możemy mówić, że jeśli doktorat jest już rozpoczęty i ten duet został sobie, że tak powiem, przydzielony, że to musi być, prawda, że to jest niezmienne. Także to warto podkreślać dla kandydatów do szkół doktorskich, że czasem istnieje taka potrzeba i takie procedury się realizowało.
myślę, że z dobrym skutkiem i z sukcesem, przynajmniej jak to było u mnie w szkole doktorskiej. Nie ma dużo takich sytuacji, aczkolwiek czasem zmiana zainteresowań, czasem potrzeba poprowadzenia badań w nieco innym kierunku. Doktorant stwierdza, że chciałby rozwijać się na przykład w nieco innym kierunku i oczywiście za zgodą stron, powiedzmy, następuje zmiana, czy modyfikacja, czy pójście w interdyscyplinarne plany badawcze. Także jest dużo rozwiązań, które mają sprzyjać, aby ten doktorant był realizowany. Dziękuję, już więcej nie będę w tym temacie. Dziękuję bardzo. To jest temat morze. Tak, to jest temat morze, ale okazuje się, że rzeczywiście w naszej ścieżce takiej naukowej istotne znaczenie ma właśnie promotor. Tak. Dlatego właśnie tutaj najwięcej też, zresztą widać też z rozmowy, że najwięcej czasu poświęciliśmy właśnie tej osobie. Ale wracając do tego czasu pracy doktoranta, do regulacji, ustawodawca oprócz tych dwóch obowiązków, o których mówiliśmy, a więc wypełnieniem indywidualnego planu badawczego, jak i również postępowania zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej, przewidział możliwość odbywania praktyk zawodowych. Wskazał na dwie formy: prowadzenie zajęć lub też uczestniczenie w ich prowadzeniu. Wskazał na wymiar, bo praktyki nie mogą przekroczyć 60 godzin dydaktycznych rocznie. Natomiast ten sposób realizacji tego obowiązku i ten faktyczny wymiar praktyk powinien zostać określony właśnie w programie kształcenia danej szkoły doktorskiej. Przy czym ustawodawca wskazał, że jest to możliwość. Tak? Dawniej te praktyki zawodowe były obowiązkowe. Obecnie to szkoła doktorska decyduje, raczej w programie kształcenia, tak? Musimy odnaleźć taką informację, czy jesteśmy zobowiązani do odbywania takich praktyk zawodowych. I właśnie pojawia się pytanie, czy rzeczywiście te praktyki zawodowe, one odgrywają ważną rolę, czy jednak są takim nadmiernym obciążeniem pracy doktoranta w tym procesie przygotowywania rozprawy? Panie profesorze. No myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Ja wiem, że doktoranci są przeciążeni, że mają dużo obowiązków, no ale z drugiej strony, jeżeli decydują się na działalność naukową, być może naukowo-dydaktyczną, to tej dydaktyki dobrze byłoby przynajmniej troszeczkę spróbować. No, z tego co pamiętam, tak, to jest do 60 godzin, przy czym stypendium doktoranckie jest to jest 37,57%, prawda? Dobrze pamiętam? Tak. W odniesieniu do profesora, a profesor ma tam 150-180 godzin, belwederski profesor chyba ma pensum, profesor uczelniany ma pensum 240 godzin, a to wynagrodzenie ma niewiele wyższe niż stypendium doktoranckie, więc to też ten walor ekonomiczny obciążenia tymi zajęciami, które by doktorant miał prowadzić, też troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli sobie porównamy to, jeżeli odniesiemy do tego, jak to się ma do, nazwijmy to, dorosłych już pracowników naukowych czy naukowo-dydaktycznych. To dobrze, że doktoranci mają jakiś obowiązek nauczania. Moim zdaniem, to jest moje zdanie. Nie wiem, pani Małgosia pewnie się smuci, słysząc to, co mówię, ale tak myślę. Ja z przyjemnością bardzo lubię prowadzić zajęcia. A to widać. Oczywiście stresuje się, gdy pan profesor je ocenia. Tak jak na początku tutaj też delikatny był stres przed prowadzeniem webinarium, a później już rzeczywiście idzie z górki. Właśnie, prowadzenie zajęć, tak? Odbywanie tych praktyk zawodowych. Ustawodawca wskazał, że jest to prowadzenie zajęć bądź też uczestniczenie w ich prowadzeniu. Jednak tak naprawdę, gdzie mamy szukać pewnej procedury, czy też opisu, sposobu, trybu realizacji tego obowiązku, czy
doktorant może na przykład uczestniczyć w zajęciach biernie, a więc gdy przygląda się uważnie prowadzeniu zajęć przez na przykład promotora i czy to już będzie realizacja obowiązku, tak? Czy już w tym momencie będzie mógł się rozliczyć z odbycia praktyk, czy jednak powinien prowadzić takie zajęcia ze studentami i wcześniej oczywiście je przygotować, konsultując ten program z promotorem. Basiu, czy mogłabyś odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno już prowadziłaś, odbywałaś takie praktyki zawodowe i powiedz nam, gdzie taka materia powinna zostać uregulowana? Tutaj Małgosiek już słusznie wskazałaś wcześniej, no to te główne zasady powinny znajdować się, jeśli chodzi o ewentualny jakiś wymiar w regulaminie szkoły doktorskiej, no i ich doprecyzowanie w programie kształcenia i tak naprawdę tam wszystko powinno zostać precyzyjnie uregulowane, bo tylko to, co jest w tych aktach prawnych, przede wszystkim nas jako doktorantów obowiązuje. Oczywiście to, jaki to będzie model tych praktyk, no to już decydują regulacje wewnętrzne, to jak w danym podmiocie zostanie to uregulowane. Ja mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że w pierwszym roku mojego kształcenia te praktyki były w całości fakultatywne i praktycznie w niewielu dyscyplinach one były przewidziane i doktoranci w nich uczestniczyli, co uważam, że było takim niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem z uwagi na to, że w mojej ocenie, jeśli musimy komuś coś wytłumaczyć, to przede wszystkim sami musimy bardzo dobrze zrozumieć tą materię i to wtedy jakby ta nasza wiedza no, wskakuje trochę na wyższy poziom, bo musimy sami to bardzo dobrze opanować. Na szczęście te przepisy zostały zmienione, także teraz już są obowiązkowe te praktyki i wiem, że tutaj też są trochę różne rozwiązania, czy to jest to uczestnictwo w prowadzeniu, czy to jest już to samodzielne prowadzenie. To już też jest oczywiście opcjonalne, można sobie to uregulować. Też no, zwróćmy uwagę, że poza tymi praktykami obligatoryjnymi wielu doktorantów, w tej chwili już nie mamy zakazu zatrudnienia, albo no, rzeczywiście są już zatrudnieni w danych jednostkach jako nauczyciele akademicy, bądź w jakiejś formie prawnej, na podstawie prawdopodobnie jakichś umów cywilnoprawnych, wykonują różne czynności prowadzenia zajęć, które też w jakiś sposób tam no, pozwalają trochę wdrożyć się tym doktorantom w tą pracę, nie tylko tą stricte naukową, ale właśnie też taką dydaktyczną, no, która tam tak bardzo nas może osadza w tym środowisku, że mamy rzeczywiście kontakt z tym żywym materiałem, w sensie tym, co my musimy wyłożyć. I to też na pewno jest z korzyścią dla naszych własnych badań. Dziękuję, Basiu. Wiem, że pan profesor będzie musiał opuścić za niedługo nasze spotkanie, więc jeszcze na sam koniec małe, drobne pytanie o pieniądze. No, wiemy, że ten doktorat to jest dla nas przygoda naukowa. Rozpoczynamy też taką podróż w świat samodzielności naukowej. Dla innych może to będzie też i przepustka do pewnej świetnej kariery. Jednak ta wysokość stypendium, już tutaj poruszona podczas spotkania w szkołach doktorskich, ona przed tą oceną śródokresową wynosi 3466,90 groszy brutto. A więc jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę i powoduje niejako, że doktoranci często podejmują poza pracą naukową dodatkowe zajęcia. Czy jest możliwe pogodzenie pracy zawodowej, zarobkowej z uczestnictwem w szkole doktorskiej i czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie? Jest możliwe pogodzenie dodatkowej pracy zarobkowej z uczestnictwem w szkole doktorskiej. Jeżeli mielibyśmy krótko powiedzieć, tak myślę,
ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak to w ogóle świetnie, że reprezentujemy tak różne dyscypliny, bo w każdej z naszych tutaj dyscyplin może być inna sytuacja i jest inna sytuacja. Na przykład z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia prawników, to bezproblemowo można pogodzić, byleby było miejsce, gdzie można praktykować jako prawnik. Nie wiem jak w medycynie pani doktor, nie wiem jak w naukach rolniczych pani profesor. Myślę, że zapewne też. Poza tym no właśnie ten punkt odniesienia jest ważny. To wynagrodzenie, jeżeli weźmiemy liczbowo, to faktycznie jest tragedia, bo nie sposób się utrzymać za te pieniądze, zwłaszcza w ośrodkach miejskich większych, a zazwyczaj jednak doktoraty robi się w ośrodkach, w których są uniwersytety, czy akademie, czy uczelnie. To są ośrodki większe. No, nie da się utrzymać za te pieniądze na godziwym poziomie, więc trzeba po prostu pracować gdzieś dodatkowo. Ale ustawowo jest tak, że wskazane, że jeżeli doktorant jest zatrudniony na uczelni jako asystent, bądź na jakiejś umowie, na umowach jakichś cywilnoprawnych i może zarabiać na tych umowach większe, uzyskiwać większe wynagrodzenie niż te stypendium, więc trochę jest pozostawiona możliwość rozwiązania tego problemu, nawet w obrębie uczelni, konkretnych uczelni, jednostkowych uczelni. Generalnie pokolenia osób, które robiły doktoraty, udowodniły, że da się pogodzić pracę naukową z pracą zarobkową, przede wszystkim na tym poziomie przed doktoratem, co wcale nie będzie proste, ale nie wiem, powiem z własnego doświadczenia, robiłem doktorat nie pracując w ogóle na uczelni, w trybie dziennym, ale nie pracując na uczelni, pracując w innym miejscu, mając dzieci, rodzinę i dało się. Oczywiście to kosztuje więcej niż normalne funkcjonowanie bez robienia doktoratu, ale z drugiej strony, jak się już zrobi ten doktorat, to chyba to wynagradza wyrzeczenia. Nawet jeżeli później narzekamy, że to niewiele się zmieniło, że wyobrażaliśmy sobie, że jak zrobimy doktorat, to że w ogóle to świat będzie zupełnie inny, a my będziemy tymi królami tego świata. Niekoniecznie tak być musi, ale mimo wszystko zostaje ta satysfakcja, że zrobiło się i faktycznie można, przynajmniej w naukach prawnych, faktycznie można zarabiać na tym, że ma się doktorat, więc to wynagrodzenie przyjdzie z opóźnieniem, ale jest szansa, że przyjdzie. Tak myślę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I w tym miejscu wiem, że pan profesor się spieszy dokładnie. O 19:00 obiecałam. Życzę w takim razie odpoczynku chwilowego od spraw naukowych i do zobaczenia. Do zobaczenia. Było mi bardzo miło, naprawdę w tak świetnym towarzystwie. Bardzo żałuję, że nie mieliśmy możliwości, żeby osobiście się spotkać. Pani Małgosiu, da się jakoś to naprawić? No to szkoda, żeby osobiście się nie poznawać, żeby nie spotykać się w takim gronie w rzeczywistości. Zgłosimy organizatorom i przy następnej edycji projektu myślę, że będzie to możliwe do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A my kontynuujemy naszą rozmowę już teraz w gronie kobiet. Dużo już powiedzieliśmy na temat regulaminu. Tak naprawdę wraca temat i regulaminu szkoły doktorskiej, jak i również temat wyboru promotora. Wielokrotnie też rozmawialiśmy, co powinno zostać uregulowane w regulaminie szkoły doktorskiej. Ustawodawca wskazał na 4 aspekty, które obligatoryjnie powinny zostać uregulowane. Natomiast jest tam zwrot, sformułowanie w szczególności.
A więc w ustawie zdecydowano się, że ten katalog zagadnień wymagających regulacji w regulaminie szkoły doktorskiej nie jest zamknięty. A więc podmiot prowadzący szkołę doktorską wraz z samorządem doktorantów powinni tutaj wspólnie ustalić katalog spraw, które są warte uregulowania w akcie prawnym. Co warto rozważyć, przygotowując regulamin szkoły doktorskiej i jak wygląda w ogóle procedura uchwalenia regulaminu szkoły doktorskiej? No i przede wszystkim może po już kilku latach doświadczeń istnienia szkoły doktorskiej można już wskazać błędy, takie najczęstsze błędy, które są popełniane w regulaminach szkół doktorskich. I bardzo proszę panią profesor, dyrektora, która przewiduje, tak, że na pewno pani profesor chciałaby się podzielić z nami tą wiedzą przygotowania regulaminu szkoły doktorskiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, przygotowanie regulaminu szkoły doktorskiej nie było sprawą prostą, ponieważ jak pani Małgosia wspomniała, powstała ustawa 2020, nazwijmy, tak, i za chwilkę mieliśmy utworzyć szkoły doktorskie, tak naprawdę bazując na kilku zapisach ustawowych i tak naprawdę nie mieliśmy żadnych wzorów, nie miał za bardzo nam kto podpowiedzieć, jak to ma wyglądać, w związku z tym powołani dyrektorzy czy dziekani, bo bardzo różnie to wyglądało w różnych podmiotach, zostali jakby postawieni przed faktem przygotowania takiego regulaminu. W związku z tym częściowo czerpaliśmy wzorce z poprzednich rozwiązań, czyli tego, jak to wyglądało na studiach 3. stopnia. Bazując na potrzebie i wskazaniu konkretnie tych punktów w szczególności, które miały się tam pojawić, nie znaliśmy się jako dyrektorzy, nie wiedzieliśmy, kto będzie kierował jaką szkołą doktorską, nie mieliśmy żadnych spotkań, możliwości konsultacji, w związku z tym powstało bardzo wiele różnych rozwiązań, różnych regulaminów, lepszych, gorszych. Nie ma idealnego regulaminu. Ja z perspektywy czasu, może powiem tak ustawowo, jak to wygląda formalnie. Formalnie wygląda to tak, że pracuje nad tym dyrektor, przynajmniej u nas tak to wyglądało. Robiłam spotkania z dziekanami, z osobami, które miały wcześniej styczność z prowadzeniem właśnie studiów 3. stopnia, bazowałam na regulaminach wcześniejszych, na ustawie, konsultacje później odbyły się w gronie samorządu doktorantów. Samorząd też tak naprawdę były dyskusje, były rozmowy, ale oni też jako doktoranci nie bardzo wiedzieli, na co zwrócić uwagę na tym startowym etapie. Wszystko wydawało się, że jest fajnie, pięknie, natomiast de facto przyjęliśmy regulamin uchwałą Senatu, ponieważ Senat jest zobligowany do podjęcia uchwały i zatwierdzenia. W związku z tym wszyscy senatorzy również mieli okazję zapoznać się z zapisami. Na pewno jakieś poprawki były, to było parę lat temu, już nie pamiętam. No i zaczęliśmy funkcjonować. I tak naprawdę ten regulamin w bardzo nieznacznym stopniu ewaluował, choć wprowadzaliśmy zmiany, szczególnie wtedy, kiedy zmiany następowały, czy jakieś rozporządzenia ministra nowe, które w jakiś sposób mogłyby kolidować z tym regulaminem. Ten regulamin jest, funkcjonuje i na jego podstawie, że tak powiem, działamy jako szkoła doktorska, na razie sprawdza. Jest kilka zapisów, które myślę można byłoby doprecyzować, zmienić jeszcze. Czekamy troszkę na ewaluację. Warto, dzisiaj z perspektywy czasu, wydaje mi się, ponieważ znowu wrócę, rozporządzenie dotyczące ewaluacji szkół doktorskich powstało znacznie później. Czyli już mieliśmy regulaminy, mieliśmy programy kształcenia i tak naprawdę otrzymaliśmy dokument, który mówił nam, jak wyglądać będzie ewaluacja, czyli co i na co będzie stawiała. I wtedy wówczas zaczęliśmy sięgać, czy mamy to uregulowane w regulaminie, w programie kształcenia, czy w jakiś sposób będziemy się mogli wywiązać, jak to funkcjonuje. Przeanalizowaliśmy praktycznie punkt po punkcie, okazuje się, że no, jesteśmy w stanie to chyba udźwignąć. Natomiast z perspektywy czasu według mnie regulamin nie powinien być zbyt szczegółowy. Każdy regulamin bardzo mocno szczegółowy stwarza
kłopoty po prostu w funkcjonowaniu i szkoły doktorskiej, w podejmowaniu decyzji dyrektora, jak również stwarza problemy moim zdaniem w podejmowaniu właśnie decyzji w sprawach wyjątkowych czy trudnych. Tak naprawdę nie da się przewidzieć wszystkiego w regulaminie. Pojawiały się sytuacje dotyczące na przykład, nie wiem, zawieszania, prawda? Dzisiaj już wiemy, kiedy można zawiesić, ale sprawy czasem trzeba rozwiązać. Sprawy dotyczące kształcenia doktoratów wdrożeniowych, jak to pogodzić, ludzie pracujący. W związku z tym stworzyliśmy system hybrydowy kształcenia, który tak naprawdę nie jest szczegółowo opisany w regulaminie, to są nasze wewnętrzne decyzje i na podstawie bardzo ogólnych zapisów w regulaminie dajemy możliwości hybrydowego uczestnictwa, bo jest zapis, że dyrektor może w sytuacjach powiedzmy wyjątkowych podjąć decyzję o hybrydowym kształceniu doktoranta i to na przykład sprawdza się w przypadku, kiedy są kobiety w ciąży, doktorantki w ciąży, kiedy są na zwolnieniach lekarskich, ale mogą zdalnie na przykład uczestniczyć, żeby nie tracić zajęć. Więc my takie sytuacje wykorzystujemy właśnie na potrzebę tego prodoktoranckiego działania. Są sytuacje, kiedy są na stażach doktoranci, wyjeżdżają na badania, ale na przykład mogą podłączyć się, jest powiedzmy w Olsztynie, może podłączyć się rano na badania, na zajęcia, a potem idzie pobierać próby, prawda? Więc my na takie właśnie, że tak powiem, odpowiedzi mamy właśnie ten regulamin, czyli im ogólniej, ja z perspektywy czasu patrzę, tym lepiej. Jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo dobra i to, co chciałam od początku uregulować, o czym wspominała pani doktorantka, pani Basia Pietrzyk, właśnie ta kwestia tego indywidualnego planu badawczego i przedstawienia jego nie tylko dyrektorowi, bo jak wspomniałam, mamy 7 dyscyplin. Dyrektor nie jest, że tak powiem, nie ma wiedzy, kompetencji merytorycznej, żeby przyjmować ten indywidualny plan badawczy w każdej dyscyplinie. W związku z tym wprowadziliśmy w naszym regulaminie, i to uważam, że bardzo dobrze zrobiliśmy, właśnie procedurę takiej oceny wstępnej, ale nie takiej oceny, która by mogła, nie wiem, nie przyjąć indywidualnego planu badawczego, ale podpowiedzieć doktorantowi już na etapie wstępnym, i również promotorowi. To są takie komisje na zasadzie seminarium wstępne, doradcze, jak można ten indywidualny plan badawczy poprowadzić, żeby był on po prostu świetnie realizowany. I to odbywa się, tak jak tutaj pani Barbara powiedziała, w dyscyplinach, tam w instytutach, w dyscyplinach, czyli to są takie dyskusje seminaryjne, które właśnie pozwolą ukształtować, żeby temat był w dyscyplinie, żeby potem nie było problemu na ocenie śródokresowej. Parę osób w komisji patrzy tak realnie na te rozwiązania. Także kiedyś na studiach 3. stopnia te seminaria odbywały się tuż przed obroną. Takie były praktyki, że przynajmniej u nas na uniwersytecie, jak już był gotowy doktorat, zapraszało się komisję na wydziale i prezentował doktorant te wszystkie swoje tezy, założenia tuż przed otwarciem przewodu, wtedy to było. I no, okazywało się różnie, że wtedy dostawał po prostu po uszach, a to źle, to niedobrze, to powinno być tak, zła hipoteza, cel niedobry. I tak naprawdę no szkoda było tego doktoranta, że na tym etapie po prostu już otrzymywał takie te negatywne, że tak powiem, opinie i to było ze szkodą dla doktoranta, bo to był już przed obroną, to był ogromny stres, nerwy niepotrzebne. W związku z tym myśmy założyli, żeby pomóc doktorantowi, wesprzeć i promotora, doktoranta taką dobrą radą, stworzyliśmy właśnie te takie seminaria właśnie na etapie składania tego indywidualnego planu badawczego. Też opisaliśmy, jak ma wyglądać właśnie w przypadku tej interdyscyplinarnej strony, ponieważ ustawodawca wprowadził bardzo górnolotnie możliwość interdyscyplinarnych doktoratów i u nas to się realizuje. Jedyny problem doktoranci mają i o to też wnioskują, żeby gdzieś tam sygnalizować, że dostają stopień doktora wyłącznie w tej jednej dyscyplinie, choć badania są interdyscyplinarne i tutaj myślę, że pani Małgosia może gdzieś tam troszeczkę zadziała w tej sprawie, bo bardzo dużo monitów jest i ze strony
naukowców, promotorów, żeby jednak, skoro są takie dopuszczenia interdyscyplinarnych doktoratów, żeby jednak doktorant mógł otrzymywać interdyscyplinarny stopień. Czy jest taka szansa w ogóle? Ale to już odbiegam od tematu troszeczkę, także to może na następne spotkanie. Myślę, że tą kwestię warto poruszyć. Podejmę ją podczas obrad KRD, Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Oczywiście tutaj jest współpracy z Basią, która odpowiada za te kwestie inicjatyw, czy też zgłoszenia postulatów doktoranckich. Więc też dobrze, że taka kwestia została zauważona i rzeczywiście, że to jest głos tych doktorantów, tak? Poza tym bardzo często na przykład przy okazji recenzji sprawozdań doktoratów tych wdrożeniowych, kiedy trafia raport do ministerstwa, ministerstwo przekazuje sprawozdania do ekspertów i w ocenach tych eksperckich pojawia się czasem sugestia, że proponuję, aby doktorat na przykład rozpoczęty w inżynierii mechanicznej, ale oscylujący powiedzmy o zagadnienia technologii, na przykład żywności, był realizowany jako ten doktorat interdyscyplinarny. No ale to w tym momencie tak czy inaczej w Polonie mamy możliwość wprowadzenia wyłącznie doktoratu tego w dyscyplinie inżynieria powiedzmy mechaniczna. Nie mamy możliwości wprowadzenia ani w Polonie doktoratów interdyscyplinarnych i też doktorant musi wskazać tą jedną dyscyplinę wiodącą, choć całą procedurę tutaj prowadzimy, komisje interdyscyplinarne, powołujemy 2 promotorów z 2 różnych dyscyplin, a sam finał to już w tym momencie jest wskazanie jednej wiodącej dyscypliny, czyli generalnie do momentu realizacji mamy podwójną dyscyplinę, ale w momencie, kiedy już się okazuje, że stajemy przed obroną, mamy przed metą samą. Okazuje się, stopień w jednej dyscyplinie. Także tutaj ubolewają doktoranci, że całe te procedury mamy wypracowane. Ja też patrzyłam w regulaminy innych szkół doktorskich, również są w szkołach doktorskich opisane procedury prowadzenia badań interdyscyplinarnych, tych komisji, zatwierdzania. Natomiast no, wiemy, że ustawa jakby dopuszcza tylko obronę w jednym stopniu, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Odnotujemy ten postulat środowiska. Powracając do naszego tematu przewodniego spotkania, praca na etacie, doktorat, dodatkowo udział w projektach, w szkoleniach, w konferencjach naukowych, praktykach zawodowych, ale gdzieś jeszcze też jest to życie prywatne, życie rodzinne, w ogóle potrzeba odpoczynku. W dzisiejszych czasach tak naprawdę zajmujemy się wieloma rzeczami równocześnie. Czujemy taką presję ciągłego rozwoju, trudno w ogóle znaleźć czas na wszystko, co chcielibyśmy robić. A więc jak znaleźć czas? Jak znaleźć czas na wszystko bez zrujnowania zdrowia psychicznego, jak i również fizycznego? Jak w ogóle, jeśli mamy już nawet ten czas wolny, to jak efektywnie go wykorzystać? Asiu, czy mogłabyś tutaj polecić nam kilka To jest na pewno pytanie, Gosiu, które mi towarzyszy bardzo często w praktyce psychiatrycznej, ale też osobiście towarzyszy mi jako doktorantce, czy mi jako młodej naukowczyni. To pytanie i tu jak wymieniałaś te wszystkie rzeczy składowe, którymi zajmujemy się na co dzień, to mi się od razu słowa Valerie Jarrett przypomniały, która powiedziała kiedyś, że ja nie wierzę w równowagę, tylko wierzę w wybór. Tak, ja jako psychiatra, ja się czuję zobowiązana wierzyć w tą równowagę i co więcej, ja w tą równowagę wierzę, naprawdę wierzę, natomiast osobiście gdybyś zapytała, to ja jej na pewno nie osiągnęłam jeszcze. Myślę, że do tej równowagi należy na pewno dążyć i droga do niej to jest właśnie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt różnych wyborów, często trudnych wyborów, tak, i nieoczywistych. Ja to też moim studentom
zawsze powtarzam na zajęciach z psychologii stresu, bo ja prowadzę zajęcia nie tylko z psychiatrii, ale również z przedmiotów takich na pierwszym roku, które właśnie mają studentom pomóc już rozpoczynając ścieżkę swoją kształcenia na uczelni, jakieś wybory, które by miały być zdrowsze i dla zdrowia psychicznego i fizycznego, jakichś takich wyborów dokonywać. Nie ma wyborów uniwersalnych i dobrych, tak? Bo i bycie najlepszym studentem, najlepszym doktorantem, zawsze przygotowanym, bywa trudne, i bycie nieprzygotowanym studentem czy doktorantem, mającym zaległości, również bywa trudne. Tak samo w życiu prywatnym, tak? I posiadanie rodziny bywa trudne, i bycie samotnym bywa trudne, tak? I trzeba wybrać swój trud. I bycie bogatym bywa trudne, i bycie biednym bywa trudne. Tak więc to są wybory, z którymi my się mierzymy tak naprawdę codziennie. Ja wierzę, że dokonywanie tych wyborów mądrze, ono nas zbliża do tego stanu równowagi, który no mam nadzieję kiedyś wszyscy osiągniemy. Tego nam oczywiście życzę, ale na pewno takim bardzo ważnym też wyborem to jest to, o czym wspomniałaś, czyli wybór, w jaki sposób my spędzamy czas wolny, którego, jak wiemy i jak też już wymieniłaś, jako doktoranci, jako wszyscy naukowcy pracujący zawodowo, mający swoje również życie rodzinne, prywatne, no nie mamy zbyt wiele tego czasu wolnego. I oczywiście jestem za tym, żeby czas wolny był takim czasem świętym na odpoczynek, na spędzenie go na takich zadaniach, takich czynnościach, tak, aktywnościach, które faktycznie nam dają przyjemność, dają nam satysfakcję, ale nie wzbudzają w nas poczucia obowiązku, odpowiedzialności, tak, czyli tych wszystkich rzeczy, których na co dzień mamy bardzo dużo. Czyli szukamy takiego sposobu spędzania czasu, który nas relaksuje, który nas dobrze nastraja, który pozwala nam odpocząć. Oczywiście to brzmi jak coś bardzo prostego, trudno jest to osiągnąć, trudno jest albo znaleźć takie aktywności, albo nawet jeżeli już je mamy, bo większość z nas, doktorantów, ma swoje pasje, ma aktywności, które kocha, tylko po prostu problemem raczej jest znalezienie czasu na to, żeby je wykonywać w pełni, żeby im się w pełni oddać i zostawić wszystkie obowiązki za sobą. Ale ja też, jak już jesteśmy w tym temacie, to do czasu wolnego, do czasu pracy ja jeszcze bym wyróżniła taki trzeci czas może pracy, czyli taki czas w pełni zadeklarowany, tak bym powiedziała, tak ja go sobie w myślach zawsze nazywam, bo są też takie obowiązki, które są jakby pomiędzy czasem wolnym, a pomiędzy pracą, tą, którą wykonujemy z obowiązku, tak? Czyli wydaje mi się, że doktoranci są grupą, która naprawdę wiele swojego czasu poświęca na taki rozwój, który w jakiś sposób też nam daje nie tylko poczucie spełnienia, ale również przyjemność, tak? Kiedy spotykamy się na konferencjach naukowych, kongresach, na może stażach zagranicznych, uczestniczymy w bardziej czy mniej formalnych spotkaniach, które są powiązane z naszą pracą naukową, ale jednak są też jakąś drobną odskocznią od codzienności, może drobnym urozmaiceniem też tej codziennej pracy. I ja obserwuję bardzo Twoją mimikę, Gosiu, bo też miałyśmy ostatnio, bardzo niedawno, w ubiegły weekend okazję się spotkać na konferencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów i tam również, ale nie tylko tam, obserwuję, że część z nas, doktorantów, nawet jeżeli wyjeżdża na konferencję, na staż może naukowy, na jakieś inne wydarzenie dedykowane spotkaniom, rozwojowi w konkretnym obszarze, to nie poświęcamy się temu tak w pełni w 100%, ponieważ są gdzieś cały czas może telefony, czy od promotora, czy od innego pracodawcy, tak? Czyli cały czas gdzieś jeszcze, oprócz tego, że uczestniczymy w bardzo wartościowym wydarzeniu, które ma nas rozwinąć, to próbujemy na przykład nadrabiać, czy mówię teraz chyba o sobie, ale nadrabiać zaległości, które się wytworzyły w ciągu tygodnia, czy może do przodu jakieś swoje obowiązki też wykonać, żeby mieć ich później mniej w tygodniu, tak? Czyli to nie jest ten stricte czas wolny, to nie jest stricte czas pracy, ale to jest czas, który ja nazwałabym takim czasem, który powinien być w pełni dedykowany jakimś czynnościom, a wielu z nas no niestety przez tą konieczność łączenia przeróżnych ról,
tak? I zawodowych, i prywatnych, i naukowych, no niestety tego czasu tak w pełni nie jesteśmy w stanie wykorzystać na to, na co zaplanowaliśmy. I ja myślę, że to jest też taki bardzo ważny krok w osiąganiu tej równowagi. Może nie poszukiwanie większej ilości czasu wolnego, bo to jest świetne, to brzmi świetnie, tylko to jest trudne, albo raczej nawet bardzo trudne do wykonania, tylko to jest takie deklarowanie się w pełni, na co który czas, którą część swojego dnia, tygodnia, miesiąca poświęcam, tak? I dla mnie osobiście taki czas właśnie w pełni deklarowany na pewne czynności, na rozwój w danym kierunku, to jest właśnie sposób na może też troszeczkę skrystalizowanie, przyspieszenie pewnych ścieżek. No i dzięki temu śmiem przypuszczać, że w przyszłości może uda się znaleźć więcej też tego czasu wolnego. No i tego oczywiście sobie życzę i wszystkim innym doktorantom, żeby tego czasu wolnego, czasu na odpoczynek było jak najwięcej i żeby on był dobrze wykorzystywany, ale żeby to było możliwe, to musimy dobrze wykorzystywać cały swój czas, który mamy dany. I myślę, że to jest taka najważniejsza rada, jaką mogłabym i zawodowo, i osobiście tutaj przekazać. Dziękuję, Asiu. Właśnie jest ten problem, bo przynajmniej ja się tak łapię, że nawet jak mam chwilę wolnego albo pracuję intensywnie i zamiast wyjść, odpocząć, aby przespacerować nawet po korytarzu te kilka sekund, kilka minut, to zaczynam przeglądać jakieś filmiki na Instagramie i ja wiem, że to nie jest efektywnie wykorzystany czas wolny, a w tym momencie potem przychodzę i mówię, jestem przebodźcowana, chociaż sama wpadam w tą taką pułapkę jak gdyby dziecka XXI wieku. Dobrze. Właśnie, tutaj pojawia się też kwestia organizacji pracy własnej. Może tutaj trzeba nad tym popracować, bo w przestrzeni takiej publicznej często się pojawia, tak? Wszystko zależy od twojej organizacji, czasu. Musisz sobie zorganizować, napisać na kartce rano, jakie masz zadania, potem odhaczyć. Ale też często realizacja danego projektu zależy nie tyle indywidualnie ode mnie, ale od też współpracowników, od zespołu projektowego. A więc na czym powinna się opierać taka praca w zespole, współpraca? Jakie są zalety, a może i wady pracy w grupie i czy doktorant w ogóle powinien uczestniczyć w takich zespołach badawczych, czy powinien się skupić tylko i wyłącznie na pracy indywidualnej, a jest na swoich badaniach i ewentualnie tej konsultacji z promotorem. A więc może ta praca w zespole badawczym, która akurat zajmuje dużo czasu, wpływa w jakiś sposób na ocenę pracy doktoranta, czy tak naprawdę jest takim dodatkiem w procesie kształcenia, dodatkowym doświadczeniem? Pani profesor, pani mogła tutaj odpowiedzieć, bo akurat tutaj czytając życiorys pani profesor, okazuje się, że jeżeli chodzi o pracę w zespołach badawczych, no to tutaj mamy potężne doświadczenie. Tak, ja uważam, to jest moje osobiste zdanie i też zachęcam wszystkich doktorantów i naukowców młodszych i bardziej doświadczonych i mniej, i tych na starcie, prawda, aby jednak podejmowali chęć tej współpracy w zespołach, ponieważ tak jak powiedziałam, dobrą naukę, dobre projekty jesteśmy w stanie realizować w zespołach. Sam naukowiec oczywiście jak najbardziej może wiele, jeśli jest zdeterminowany. To też zależy, jaki jest to charakter pracy naukowej, bo czasem praca naukowa może odbywać się w sposób taki indywidualny i nie ma większej potrzeby. Mówię o samym doktoracie, natomiast jako naukowiec zachęcam wszystkich młodych naukowców do podejmowania pracy w zespole. Dlaczego? Po pierwsze, możemy się bardzo dużo nauczyć, możemy czerpać z doświadczeń kolegów, koleżanek starszych, a też i młodszych, jak tu powiedział wcześniej pan profesor, nie zawsze promotor
jest tym, prawda, motorem. Czasem i doktorant potrafi być tym źródłem napędu takiego właśnie w tym całym dwuosobowym zespole. Natomiast ja zawsze zachęcam do współpracy w zespołach. Możemy więcej, możemy się od siebie uczyć, możemy czerpać, możemy konsultować nasze pomysły. Powstają wtedy bardzo dobre projekty, bo każdy w zespole zawsze wyłoni się kilka różnych osób, które mają całkiem inne spojrzenie na dany projekt, po pierwsze. I warto to konsultować. Wyłoni się kilka różnych osób, które ma różne umiejętności. Będzie osoba, która będzie świetnym statystykiem, będzie osoba, która będzie, powiedzmy, sprawna analitycznie w pewnym zakresie. Inna z kolei będzie świetnym mentorem przy pisaniu publikacji, przy nadzorowaniu tym całym, prawda, projektem, który trzeba później opisać. Więc wydaje mi się, że ta praca zespołowa bardzo dużo uczy. Możemy konsultować, możemy się, że tak powiem, wzajemnie uzupełniać i myślę, że to jest jakby nakierowane na większy sukces. Ta praca zespołowa. Ja zachęcam do pracy zespołowej. Dzisiaj jakby mogę być tym takim przykładem, że projekty, które realizuję w konsorcjach na przykład, są dzisiaj nagradzane, są dobrze publikowane, bo jakby sami nie jesteśmy w stanie tak wiele, oczywiście jesteśmy w stanie dużo, ale nie tak wiele jak przy współpracy i przy doświadczeniu i przy kompetencjach, kwalifikacjach różnych osób. Także myślę, że właśnie rolą takich mentorów naukowych, promotorów właśnie jest włączanie doktorantów do zespołów badawczych, nie zamykanie ich w hermetycznej takiej właśnie puszce, bo czasem to się zdarzało, może teraz mniej, dlatego ja mówię, bardzo dbam i tą szkołę doktorską prowadzę w kontekście interdyscyplinarnym, ponieważ jak wiem w innych szkołach doktorskich na przykład seminaria odbywają się albo z samym promotorem i to jest taki duet zamknięty, nakierowany tylko na swoją pracę, bądź też w obrębie dyscyplin. Ja natomiast uznałam, że ponieważ nie mamy wielkiej szkoły doktorskiej, tak jak powiedziałam, na danym roku jest 14 do 20 osób, uznałam, że seminaria naukowe mają być i powinny być interdyscyplinarne i nie skupiające się na bardzo dużej takiej specyfice pracy doktorskiej, a mają łączyć i pokazywać, jak pracować i współpracować interdyscyplinarnie, bo jak najbardziej można połączyć zootechnikę z weterynarią, biologa z zootechnikiem, inżyniera mechanicznego z inżynierią środowiska i jak ci ludzie, doktoranci prezentują się, nawet swoje badania, tam powstają nowe pomysły, tam powstaje burza mózgów, tam jest koordynator tego spotkania i również mają seminaria prowadzone przez różnych naukowców z różnych dyscyplin, po to, żeby poznawać się i podejmować współpracę. Nie tak dawno odbyła się konferencja, w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy konferencję międzynarodową. Okazuje się, że nasza konferencja, właśnie doktoranci i nawet przedstawiciele krajowej reprezentacji, okazuje się, że dzisiaj mówią, że poprzez konferencję właśnie, poprzez tą interdyscyplinarność mają już współprace zagraniczne. Także i to wcale nie są w obrębie tych samych dyscyplin, a właśnie te interdyscyplinarne. Dlatego też i konferencja nasza jest również interdyscyplinarna. Od weterynarii przez nauki biologiczne, nauki o zdrowiu, medyczne, po techniczne tak naprawdę. Więc to jest właśnie chyba to jest moje założenie właśnie, żeby pokazywać tą współpracę. Bo ja też jako naukowiec współpracowałam ze statystykami, z matematykami, z biologami, a jak trzeba, to i z naukami humanistycznymi, bo też czasem jest taka potrzeba. Także myślę, że to jest sukces. To jest klucz do sukcesu. O. Dziękuję bardzo pani profesor. A więc sama zachęta do tego, abyśmy składali takie wnioski, a gdy nie wiemy właśnie jak złożyć czy jak napisać, nigdy nie robiliśmy tego, boimy się, to może rzeczywiście warto dołączyć do zespołu, tak? Zgłosić się jako uczestnik
członek takiego zespołu i nabyć doświadczenia, prawda, i umiejętności. W programie szkoły doktorskiej uznałam, ale to też w wielu innych szkołach doktorskich, jak widziałam, praktykuje się właśnie przekazywanie tych umiejętności pisania projektów naukowych. I u nas to działa, doktoranci mają wsparcie, mamy wypracowany pewien model, jak to się odbywać, jak to ma się odbywać, czyli pracuję z promotorem, ale jest na przykład koordynator, jest pani profesor, która otrzymała bardzo dużo projektów, była również ekspertem w ocenie różnych wniosków i w preludiach, i w opusach, i jest to taki, że tak powiem, jest to osoba, która doradza, pomaga, daje jakieś takie właśnie dobre wskazówki, sprawdza te projekty właśnie od strony takiej też technicznej, no bo nie merytorycznie nie jest w stanie nad wszystkim czuwać, ale doktoranci składają i mają takie wsparcie właśnie do tych właśnie projektów, na przykład preludium. To myślę, że warto skorzystać z takiego wsparcia, bo wniosek może rzeczywiście przerazić początkującego, tak, doktoranta, ale myślę, że później już jest coraz lepiej. I tutaj okazuje się, że jednak warto działać wspólnie z kimś, tak, w zespołach. Dobrze, granty, tak, rzeczywiście świetnie, że są, że padają już nawet konkretne nazwy konkursów, ale tak naprawdę gdzie i jak szukać informacji o naborach do projektów, czy to szkoleniowych, badawczych, bo żyjemy w takich czasach, gdzie ten dostęp do informacji jest nieograniczony, a wręcz można powiedzieć, że mamy nadmiar informacji, treści, reklam i często nas przytłacza ta ilość, ale jesteśmy też przemęczeni szukaniem, przeładowani treściami, bo chcemy widzieć więcej, więcej i więcej. Więc jak tak naprawdę powinniśmy szukać informacji, jak efektywnie szukać informacji? Basiu, jesteś uczestnikiem wielu projektów naukowych, badawczych, koordynatorem. Gdybyś mogła tak wskazać ten początek, taką ścieżkę, jak szukać, a może zwróciłabyś uwagę na konkretne projekty. Też tutaj prośba do Asi, która działa prężnie w NAWie. NAWA też ma do zaoferowania wiele, tak, projektów, możliwości rozwoju dla doktoranta. Tutaj już troszeczkę pani dyrektor nawet uprzedziła ten temat, bo w mojej szkole doktorskiej również gdzieś tam na początku tego kształcenia były takie zajęcia, które właśnie wdrażały nas jako młodych badaczy, zarówno w to, jakie są te projekty, jakie są w ogóle te programy grantowe, z jakich można korzystać jako doktoranci, i też przyuczano nas, jak na przykład stworzyć taki wniosek grantowy. I zadaniem w ramach tego akurat tych zajęć było to, że musieliśmy napisać, stworzyć tam pod okiem osoby, która w uczelni zajmuje się właśnie taką działalnością, stworzyć taki wniosek grantowy. Akurat u nas to było właśnie wniosek na preludium w NCN-ie. I to też pomagało nam, bo nam się może coś tam wydawało, że my mamy jakąś tam merytoryczną wiedzę i tak dalej, ale właśnie to troszeczkę pozwalało nam zobaczyć, jak to powinno zostać przelane na papier, jak we wniosku należy pewne rzeczy pisać, żeby on też zwiększały się szanse na jego skuteczność, tego, że on rzeczywiście zostanie pozytywnie rozpatrzony. I uważam, że to są takie bardzo wartościowe tego rodzaju rzeczy dla młodych badaczy w szkołach doktorskich, którzy rzeczywiście potrzebują takiego warsztatu metodologicznego, żeby taki wniosek umieć napisać, stworzyć i później też przejść przez tą całą procedurę, bo to nie do końca zawsze jest jasne, że ona jest gdzieś tam opisana, ale czasami gdzieś tam na różnych etapach to sprawia nam trudność. I oczywiście tu też już
Asia powiedziała, że no, powszechne źródło informacji, czyli internet, tam znajdziemy morze różnych informacji. Oczywiście zawsze warto jest wejść na różnego rodzaju strony Narodowego Centrum Nauki, NAWY, NCBR-u, różnych takich instytucji, które różnego rodzaju programy prowadzą. Też warto, uważam, żeby w szkołach doktorskich były prowadzone tego rodzaju zajęcia, żeby też pracownicy, gdzie czasami spływają różnego rodzaju informacje właśnie do biur szkół, żeby też tam było takie rzeczywiście rzetelne źródło informacji, czy ja mogę skorzystać z takiego programu, czy jak to będzie oceniać, czy dostanę jakieś wsparcie, bo to też jest ważne, czy takie wsparcie gdzieś jest oferowane na uczelni. U mnie na przykład, jak już finalnie na początku się tego uczyliśmy, później rzeczywiście musieliśmy taki obowiązek wykonać w ramach tych naszych indywidualnych planów badawczych, to były osoby, które też były przydzielone do tego, żeby nam pomóc przejść przez całą tą procedurę, żeby też wyjaśnić to pod tym względem proceduralnym, jak ja mam przejść, co ja mam wydrukować, co ja mam podpisać, gdzie mam to zanieść. To są takie proste czynności techniczne, ale no jakby trzeba przez nie przejść, więc to jest też ważne, żeby dowiedzieć się w samej uczelni, jak wygląda ten cały proces. I różnego rodzaju ministerstwa również prowadzą różne projekty dla kół naukowych, dla samorządów, dla innych podmiotów, w których też można działać i realizować się nie tylko stricte w ramach tej naszej ścieżki doktoranckiej, ale też realizować nasze jakieś zadania, takie zainteresowania badawcze. Ja tutaj mogę powiedzieć coś, co wydaje mi się takim dla mnie jednym z największych osiągnięć, to jest komentarz stworzony do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który gdzieś pod moją redakcją naukową wespół z kolegami Wojtkiem Kiełbasińskim i Mateuszem Kuliskim został stworzony właśnie w ramach projektu ministerialnego Ministerstwa aktualnie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc też warto odwiedzić takie strony, zapoznać się z tym, jakie podmioty mogą składać i skorzystać, bo naprawdę jest to bardzo ciekawa forma rozwoju tych naszych zainteresowań. Dziękuję, Basiu. Asiu, może chciałabyś też dołączyć do rozmowy i zachęcić, tak, do tego, żeby też nie bać się tej wymiany zagranicznej, tak? Nie tylko projekty w kraju, ale też i prowadzić badania z społecznością zagraniczną, czy też za granicą. No tu Basia już bardzo, bardzo dużo powiedziała o NAWie i o stronie NAWy też wspomniała. Ja od siebie mogę powiedzieć, że strona internetowa NAWy naprawdę jest dobrze, przejrzyście przygotowana i w polskiej, i w angielskiej wersji językowej. Tam, jeżeli jesteśmy zainteresowani udziałem w programach, wystarczy wejść w zakładkę naukowcy i mamy wszystko opisane, co dla doktorantów, co dla innych naukowców. Możemy o wszystkich programach poczytać, możemy sobie wejść tylko w programy obecnie otwarte. To tutaj zareklamuję od razu program Becker, tak, do 31 maja są zgłoszenia. Kto jeszcze się waha, to przypominam i zachęcam. Oczywiście no NAWA też nie jest jedyną agencją, która wspiera wymiany zagraniczne czy umiędzynarodawianie naszego kształcenia. Myślę, że na każdej uczelni, w instytutach są też inne programy. Jest program Erasmus, też bardzo dobrze znany dla doktorantów i wielu doktorantów z tego Erasmusa, ze wsparcia, jakie Erasmus Plus oferuje, też korzysta. Co do natłoku jeszcze informacji, o którym no już też nie pierwszy raz tutaj mówimy, powiem szczerze, też kolejna taka kryptoreklama, myślę, że jest warto, jeżeli mamy konta na portalach społecznościowych takich jak Facebook, tutaj obserwować działalność Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ponieważ tu ogromną pracę też osoby, które się zajmują promocją w Krajowej Reprezentacji Doktorantów już za nas wykonują, bo te wszystkie oferty, które spływają dotyczące
nauki, tak, i naukowców filtruje KRD i publikuje te, które dotyczą konkretnie doktorantów, bo każdy z nas chyba doświadcza tego, że no, gdybyśmy chcieli uważnie czytać wszystkie maile, które przychodzą do nas, a część z nich naprawdę zawiera wartościowe informacje o ciekawych programach, ciekawych propozycjach, ale wszystkich tych maili po prostu nie da się przeczytać, więc trzeba mieć takich zaufanych dostawców. Takim zaufanym dostawcą myślę, że jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Moja szkoła doktorska też stara się filtrować dla nas te informacje i o tych najciekawszych programach, możliwościach wsparcia, też nas informuje. Natomiast do mnie najlepiej przemawiają informacje takie przynajmniej w połowie obrazkowe, czyli takie, które mamy właśnie na przykład na Facebooku, na Instagramie, gdzie szybko można się zorientować, o co chodzi, komu dedykowany jest program, kto może wziąć w nim udział i jaki jest deadline składania, bo to też wielu doktorantów interesuje, czy w ogóle zdążą zaaplikować, tak, do jakiegoś przedsięwzięcia, więc tutaj polecam zarówno stronę NAWY wszystkim zainteresowanym wyjazdami, zwłaszcza zagranicznymi, jak i stronę kanały informacyjne KRD, bo tam naprawdę już te treści są dedykowane konkretnie nam, doktorantom. Tak, więc troszeczkę pracy już ktoś za nas, tej filtrującej, żeby się nie przebodźcować, wykonał. Basiu, proszę. Jeśli mogę tutaj jeszcze coś dodać na koniec, to właśnie gorąca zachęta też dla wszystkich osób, które oglądają, do wszystkich samorządów, że wszystkie te informacje przekazywane przez Krajową Reprezentację Doktorantów są też dla wszystkich z Was zaproszeniem do tego, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju projektach KRD, bo to jest to, o czym tutaj też była mowa. Rozwój zainteresowań, ale też właśnie to, żeby poświęcać ten czas, o którym mówiła Asia, taki dedykowany, żeby też rozwijać siebie, takie też nasze kompetencje interpersonalne, żeby też wchodzić w ten czas na 100%. I pozwolę sobie już tutaj, sygnalizowałam Małgosi, się odmeldować, bo właśnie z uwagi na ten czas przychodzi też kolejny obowiązek w postaci konieczności położenia dziecka spać i to jest właśnie ten mój czas dedykowany, więc pozwolę sobie już w tej chwili się odmeldować i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, które wydaje mi się bardzo wartościowe pod wieloma aspektami. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy, Basiu. Właśnie to jest kwestia łączenia, tak? Pracy zawodowej, to jest właśnie ta kwestia życia rodzinnego i doktoratu. Także dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Do widzenia. Mamy są bardzo zdyscyplinowane. Tak. Jednak jak widać, to rodzicielstwo, macierzyństwo bardzo motywuje. Ja sama wiem po sobie, jak to wyglądało, że jednak gdy nie ma się tego nadmiaru obowiązków, to gdzieś ten czas się potrafi rozpływać inaczej, a jednak jak widzę i sama po sobie, i doktorantki, i wcześniej studentki, koleżanki, które miały gdzieś tam dzieci, to potrafiły bardzo mocno i dobrze sobie organizować ten czas, no bo te obowiązki jednak, tego się nie da odłożyć, jak widać. Drzemki na pewno nie da, a czy nie, to chyba nawet nie drzemka, tylko już pora nocna właśnie dla maleństwa nastąpiła. Basia też sygnalizowała wcześniej, oczywiście powiedziałam, że nie ma żadnego problemu, zrozumiemy. Tym bardziej, że też nasze spotkanie już dobiega końca i na sam koniec chciałam poruszyć taki temat trudny, bo współcześnie takim niepokojącym zjawiskiem, i to wielokrotnie już zaczyna wybrzmiewać, że jest to rosnąca liczba osób, które cierpią na zróżnicowane zaburzenia psychiczne. Krajowa Reprezentacja Doktorantów postanowiła w 2018, a potem w 2021 przeprowadzić badania ogólnego zdrowia psychicznego doktorantów polskich uczelni. W 2018 badania wykazały, że około 20% doktorantów ma symptomy somatyczne zaburzeń zdrowia psychicznego, około 15% dotyka taki niepokój, bezsenność, około 15% posiada zaburzenia funkcjonowania, 5% cierpi na depresję.
W 2011 obok kampanii promującej zdrowie psychiczne wśród społeczności doktoranckiej i ogólnopolskiej konferencji zdrowia psychicznego były badania dotyczące zdrowia psychicznego doktorantów. Tutaj, jak wskazano, uczestniczyło w nich ponad 2000 osób. Wyniki nie są optymistyczne, bo aż 2/3 doktorantów doświadcza objawów lęków, jeszcze więcej zmaga się ze stresem. Wysoki jest też poziom odsetek tych, u których występuje takie nasilenie wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z badania. Tych objawów stresu, lęku, depresji o różnym nasileniu doświadcza więc tutaj wysoki odsetek doktorantów. Wysokie też jest nasilenie dwóch aspektów wypalenia zawodowego, tak? To wyczerpanie i zdystansowanie wobec pracy na umiarkowanym, wysokim poziomie. Asiu, tutaj jako psychiatra, tak? Czy mogłabyś nam powiedzieć, jak uchronić się przed tym stresem, przed lękiem, przed depresją, przed wypaleniem zawodowym i kiedy tak naprawdę powinniśmy zauważyć pierwsze takie symptomy, że należy zadbać też o to zdrowie psychiczne. Nie tylko doktorat, ale też należy spojrzeć w głąb siebie. Czy ja obawiam się, że tutaj nie mam zbyt dobrych wiadomości. Jak ty powiedziałaś, że dane nie są optymistyczne, to ja nie wszystkie zakodowałam. Tak jak już wspomniałam wcześniej, jestem raczej wzrokowcem, ale tak jak wymieniałaś te dane, powiedziałabym, że są raczej nawet niedoszacowane. Zwłaszcza, że był to kwestionariusz samooceny. Myślę, że część doktorantów, doktorantek albo nie przyznała się czy nie odczuwała w danym momencie, jak wypełniała ankietę, danych symptomów, albo też możemy założyć, że generalnie zdrowsza, ta bardziej akurat lepiej czująca się w danym momencie populacja wypełniła tą ankietę, a ci, którzy mieli najpoważniejsze problemy, akurat w danym momencie mogli jej nie wypełnić, ponieważ dane światowe mówią, że w ciągu życia to epizod depresyjny przeżył przynajmniej co 5. Obywatel, zarówno Polski, jak i świata, czyli tutaj mówilibyśmy o 20% populacji światowej, ponad 20%, a taką grupą właśnie wiekowo, nawet niekoniecznie jeśli chodzi o grupę akademicką, tak, o wykonywaną pracę, zawód, ale w ogóle wiekowo doktoranci, a przynajmniej większość z doktorantów znajduje się w takim wieku poborowym zarówno do rozwoju zaburzeń nastroju, jak i zaburzeń lękowych i wielu innych poważniejszych nawet zaburzeń psychicznych. Więc tutaj dane, które przedstawiłaś, nie brzmią optymistycznie, natomiast obawiam się, że wręcz gdybyśmy chcieli je przełożyć na całą populację doktorantów, to były one jeszcze niedoszacowane, jeśli chodzi o występowanie przynajmniej części objawów psychopatologicznych u tej grupy. Co mogę powiedzieć? O tym mówiliśmy już wcześniej, tak? Bardzo ważny, choć trudny trudne jest znalezienie tego czasu dla siebie, czasu na odpoczynek. Jeżeli oczywiście bardzo upraszczając i bardzo powierzchownie miałabym powiedzieć, kiedy należy zwolnić, tak? Czy w ogóle pomyśleć o tym, czy nie potrzebujemy pomocy. Na pewno takim też papierkiem lakmusowym jest ten czas wolny, jest ten okres urlopu. Powiem tak, jeżeli w czasie wolnym, jeżeli w czasie, który zaplanowaliśmy na urlop, dalej odczuwamy wspomniane objawy, nie potrafimy się tym czasem wolnym cieszyć, to już jest bardzo niepokojące. Tak? To jest moment, w którym należy skonsultować się ze specjalistą, jeżeli nie z psychiatrą, to z psychologiem. Natomiast jeżeli w czasie wolnym, jeżeli w czasie urlopu widzimy, że ten nasz organizm funkcjonuje zupełnie inaczej, że jesteśmy radośniejsi, że te objawy zarówno ze sfery afektywnej, jak i lękowej, jak i bezsenność przemijają, tak? Czyli jakby magiczną różdżką ktoś nam je odjął, to sprawa jest mniej niepokojąca, natomiast bardziej niepokojąca jest nasza przyszłość akademicka w tym świetle, bo to oznacza, że rzeczywiście mamy problem z adaptacją do codziennych warunków, czy pracy, czy kształcenia, czy tego miksu, tak, z którym
próbujemy dać sobie radę, a w jakiś sposób nasz organizm tutaj ma problem z tym przystosowaniem się, tak? I wtedy również należy skonsultować się ze specjalistą, ale już z takim nastawieniem takiej refleksji nad tym, co byśmy mogli w tym swoim życiu codziennym, w planie dnia, w rozplanowywaniu obowiązków zmienić, żeby jednak bardziej chciało nam się te obowiązki wypełniać, tak? Bo no, doktorat jest dla wielu z nas, no ciężko powiedzieć pracą, no ale no jest tak na pewno jakimś obowiązkiem, tak? Na który sami się decydujemy, ale powinien być tym radosnym obowiązkiem. I może to brzmi tak trochę banalnie, tak? Czy troszeczkę tutaj mocno ideologicznie, ale wydaje mi się, że to już też wybrzmiało gdzieś w tym podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. No, na doktorat raczej nikt nie idzie z przymusu, nikt nie idzie dla pieniędzy, do czego też już doszliśmy, przynajmniej tak jak opowiadał pan profesor, na pewno nie bezpośrednio na ten czas odbywania kształcenia, więc to powinien być na pewno wysiłek, rozwój, ale przede wszystkim też radość dla nas, tak? Z tego właśnie rozwoju, z tego podjętego i efektywnego wysiłku. Więc jeżeli no, dostrzegamy takie symptomy, czy inaczej, jeżeli one się pojawiają, bo trzeba być też takim wrażliwym, otwartym na to, że to mogą nam bliscy powiedzieć o tych symptomach, tak? Bo część objawów ze sfery psychicznej no jest taka podstępna, że my ich nie odczuwamy osobiście, tylko to osoby z otoczenia informują nas, że może przyjrzelibyśmy się sobie, że coś się chyba zmieniło, że wyglądamy na przemęczonych, rozdrażnionych, tak, dysforycznych. I to często są sygnały nawet nie od nas, tylko z otoczenia. Jeżeli takie sygnały się pojawiają, to tutaj no ja zachęcam oczywiście jako psychiatra do skorzystania z pomocy, tak jak mówię. Jeśli nie psychiatry, to psychologa, który na pewno, jak znam moich kolegów psychologów, pokieruje takiego doktoranta czy doktorantkę dalej na odpowiednie drogi. To jest temat bardzo obszerny. Myślę, że można by zupełnie osobne spotkanie zdrowiu psychicznemu doktorantów poświęcić, ale myślę, że takie najważniejsze rzeczy udało mi się tutaj przekazać. Dziękuję bardzo, Asiu. Ja cieszę się, że podczas naszego webinarium padły słowa, że rzeczywiście niektóre tematy, które zostały tutaj poruszone, należałoby rozwinąć. Mam nadzieję, że też wśród społeczności akademickiej, doktoranckiej też jest taka potrzeba. Ja oczywiście pilnie odnotuję i zgłoszę. Krajowa Reprezentacja Doktorantów będzie miała na uwadze, że taka potrzeba jest. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy doktorantem a promotorem, następnie doktoratów interdyscyplinarnych, no i tego zdrowia psychicznego. Tak bym podsumowała nasze webinarium. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo, za wyrażenie zgody, za poświęcenie czasu i to jeszcze w takim terminie, gdy za pasem mamy majówkę, jest godzina prawie 20, co też wskazuje, że jednak część tego czasu wolnego jednak poświęcamy na tą działalność nie tyle naukową, też badawczą, ale też i taką popularyzacyjną, jeżeli chodzi o naukę. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia na następnych webinariach, czy też konferencjach naukowych, czy też seminariach naukowych. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo mile spędzony był czas dla mnie z miłymi paniami, wcześniej z panem profesorem. Mam nadzieję na to spotkanie stacjonarne następnym razem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I czyli to jest jeszcze następna uwaga właśnie po spotkaniu, aby spotkać się też na żywo. Ja również bardzo dziękuję paniom i również liczę i wyczekuję tego spotkania na żywo. Dziękuję bardzo za ten miło spędzony czas. Dziękuję bardzo.